Dziś opowiem Wam historię o Priusie, samochodzie, który 25 lat temu zrewolucjonizował motoryzację, będąc pierwszą seryjnie produkowaną hybrydą. Ale czasy się zmieniły. Dziś hybrydy znajdziemy w wielu seryjnie produkowanych Toyotach i Prius właściwie stracił rację bytu. Na szczęście to auto odrodzono jak Feniksa z popiołów, zbudowano go na nowo i dziś jest bardziej elektryczny niż hybrydowy. Za chwilę pokażę Wam kilka jego smaczków. Auto zbudowano na nowej generacji platformy modułowej, dlatego dziś Prius numer 5 jest niższy, szerszy, ma dłuższy rozstaw osi, ale generalnie jest krótszy od poprzednika, ma krótsze zwisy. Ewidentnie forma zwyciężyła nad funkcją. Dziś to już nie jest samochód typowo taksówkarski. Co więcej, jeżdżąc tym nowym Priusem, będziemy mogli się pochwalić, że mamy bardzo ładne auto. Ale jest coś, co łączy najnowszego Priusa z protoplastami sprzed 20 lat. Ta linia dachu, przebiegająca niczym klin i tył, będący praktycznie pionową ścianą. To dzięki tej linii dachu mamy bardzo niski współczynnik oporu powietrza, ale ten płaski, wręcz pionowy tył zyskał wiele przepięknych elementów. No spójrzcie chociażby na te lampy. Teraz Prius jest pełen takich stylistycznych smaczków. Nowy Prius ma coś, czego nie mieli jego poprzednicy. Elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika, a do tego ciekawostka, a właściwie detal, który teraz Wam pokażę. Spryskiwacz tylnej kamery. Dzięki temu nawet w deszczowe dni będziemy widzieli, gdzie cofamy. A skoro jesteśmy przy smaczkach, to jeszcze spójrzcie na klamkę tylnych drzwi. Pokochają ją technokraci, ale znienawidzą taksówkarze. W standardzie to będzie drugie imię Priusa. Duży, ponad 12-calowy centralny wyświetlacz, komplet systemów bezpieczeństwa, podgrzewane fotele, regulowany elektrycznie fotel kierowcy, lampy LEDowe pełne z przodu i z tyłu, inteligentny kluczyk, też w standardzie. Wnętrze nowego Priusa totalnie zerwało z poprzednikami. Mamy układ tak zwany wyspowy, pogrupowania i ekranów, i przycisków. Mamy centralnie umieszczony bardzo duży wyświetlacz. Do tego przed kierowcą znajduje się wysunięty jak w linii elektrycznych bateryjnych bezetów kolejny duży wyświetlacz. No i oczywiście pozostawiono na szczęście mechaniczne, dotykowe przyciski. Duże, łatwe w sterowaniu. Bardzo ładnie się klikają. W wybranych wersjach nowego Priusa mamy tutaj zamiast szklanego dachu solarny. I wtedy energia uzyskiwana z paneli, kiedy auto stoi, pozwala nam doładować baterię główną, tak że przejedziemy na tym prądzie dodatkowych 8 km. A kiedy jedziemy tym autem, to oczywiście prąd z paneli z dachu solarnego zasila nam wszystkie obwody wspomagające czy funkcje dodatkowe, z których korzystamy we wnętrzu auta. Co więcej, mając aplikację Teammate, możemy, patrząc na samochód na parkingu, zadać mu temperaturę w środku i wtedy auto zostanie podgrzane albo schłodzone, czerpiąc energię właśnie z tych solarnych paneli. Hybrid Reborn. Tak określono napęd w nowym Priusie i coś w tym jest, bo mamy nową, 5. generację hybrydy pod maską, ale to nie jest zwykła hybryda. To jest hybryda typu plug-in, połączona z 2-litrowym silnikiem benzynowym. Efekt do 70 km zasięgu w trybie elektrycznym na jednym ładowaniu. Ale to, co bardzo ważne, to ten układ jest bardziej elektryczny niż spalinowy. Silnik elektryczny ma 163 konie, silnik spalinowy 151. Oczywiście one się nie sumują, stąd łączna moc układu to dziś 223 konie. W Priusie, który zawsze miał maksymalnie 136 koni we wcześniejszych generacjach, to jest już sprinter, to nie jest auto taksówkarskie. Od 0 do 100 km na godzinę możemy tym autem popędzić w zaledwie 6,7 sekundy. To są dane fabryczne. Szybki Prius? Nie taksówkarski? Jak najbardziej.
Mariuszu drogi, no piękny ten nowy Prius, ale ja muszę się dowiedzieć, kiedy auto będzie w Polsce? No auto będzie w Polsce już niedługo, bo w połowie przyszłego roku pierwsze auta będą dostępne w salonach sprzedaży. Okej, to skoro będą w Polsce w salonach, to jest pierwsza dobra wiadomość. Druga, czy znamy już cenę tego auta? Ceny jeszcze nie znamy, będziemy znali przed wprowadzeniem modelu na polski rynek. No jak wiesz, cena będzie dopasowana do realiów panujących na rynku, więc musimy jeszcze chwilę poczekać. No dobra, ale jak Prius jest taką awangardą, bo on zawsze był awangardą, to czemu on nie jest elektryczny w 100%? Odpowiedź jest prosta. Prius zawsze był samochodem hybrydowym. Albo hybrydowym klasycznym, albo hybrydowym typu plug-in i taki też zostanie. To jest element DNA tego auta. Samochody elektryczne to jest zupełnie inna bajka. W Toyocie samochody elektryczne to jest linia Beyond Zero, linia BZ. No a Toyota, jak już dobrze wiemy, po dzisiejszym dniu ma cały szereg, całą gamę samochodów zelektryfikowanych. Hybrydy typu plug-in, samochody elektryczne na wodór, więc każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Miał zniknąć z rynku, a odrodził się na nowo. Taki jest Prius piątej generacji, pięknie narysowany, ma zupełnie nową technologię pod maską, a do tego szczęśliwie nie jest kolejnym crossoverem. Jest klasycznym, fajnym samochodem do miasta.